Gdzie się spotykacie? Tylko raz spotkałem się w parku, a tak to albo w hotelach, albo w mieszkaniach. A na plebanii? Nigdy. Proboszcz mógłby wejść. Nie. Proboszcz to dobry człowiek. Nigdy nie wchodzi bez pukania. Twoi partnerzy wiedzą, że jesteś księdzem? Nie rozmawiam z nimi. Wchodzę, robię co zaplanowaliśmy, wychodzę. Rzadko kiedy jest inny scenariusz. No, chodzi o to, że moje okna wychodzą na prezbiterium. Nad łóżkiem mam drewniany krzyż, pod którym się modlę. Kiedy wychodzę z plebanii, na tych kilka godzin przestaję być sobą. Przestaję być księdzem. I kim wtedy jesteś? Samcem. Kim są twoi partnerzy? W hotelach spotykam się z tymi, którzy przyjeżdżają w interesach. W mieszkaniach spotykam się ze zdeklarowanymi homoseksualistami. Wolę tych pierwszych. Oni, podobnie jak ja, skrywają pewną tajemnicę. Tajemnicę? A jaką tajemnicę? No taką tajemnicę, że prowadzą podwójne życie. No to tak nie po Bożemu powiedziałabym. No może nie po Bożemu, no ale cóż zrobić, no jak to mówią, masz babo placek. No ja żadnego placka nie mam, ale okej, no dobra. No dobra, opowiadaj dalej, no bo naprawdę nigdy nikt mi nie opowiadał takich smacznych kawałków. No wiesz, zdarzyło się, że wyskoczyłem z łóżka, ubrałem się i bez słowa wyszedłem, bo usłyszałem głos Boga. Maciek, co robisz? Był zły? Kto? No facet. Nie był pijany, pewnie następnego dnia w ogóle niczego nie pamiętał. Innym razem wziąłem narkotyki przed seksem. Wracając na plebanie całą drogę ryczałem, bo słyszałem ciepły głos Boga. Maciek, kocham cię mimo wszystko! Mimo wszystko to moje ulubione słowa. Są tacy, którzy gustują w księżach i bez trudu ich rozpoznają. Kapłaństwo widać w oczach i słychać w głosie. Tak, księża mają powodzenie na czacie. Używają drogich perfum i mają pieniądze na alkohol i hotele, no bo wiadomo. I są dyskretni, bo komu mieliby donieść? 2 razy z takimi korespondowałem, ale według mnie księża to najgorszy sort. Jeden wysłał mi zdjęcie. Stoi w kościele, tyłem do ołtarza, w sutannie. Z sutanny wystaje mu, no wiecie co. Drugi zapytał, czy jestem z tych wierzących księży. Odpisałem, że tak, na co ten z wierzącymi nie sypia. Kiedy idę ulicą, zwracam uwagę na klatki piersiowe. Muszą być dobrze zbudowane. Kiedy siedzę z mężczyzną przy stoliku, patrzę na dłonie, muszą być ładne. Kiedy rozdaję komunię świętą, zwracam uwagę na twarze. Lubię pociągłe. Nie lubię okrągłych. Okrągłe kojarzą mi się z figlarnością, a ja wolę normalność. Zapomniałem o ustach. Przez usta wchodzisz w człowieka, ogrzewasz się nim. Kiedy przestajesz całować, robi się chłodniej, oddalasz się, aż jest zupełnie zimno. Wieczorami w moim pokoju jest zimno. Żeby nie zamarznąć, uciekam na miasto. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Kogo ja patrzę? No wiem, znowu się spóźniłem, ale wiecie, te samoloty do odprawy itp. itd. Nie no weź, nic się nie stało. No ale mam coś dla was, proszę, dla gospodyni. A cóż to takiego? Jakiś piesek? To nie piesek, to jest spinner. Spinner? A co to takiego spinner? Spinner to jest taka zabawka pomagająca się skoncentrować. Kiedy jesteś zdenerwowana, bierzesz
I tak ściskasz, aż wychodzą mu bebechy. To takie odprężające zobaczyć taki bebech na wierzchu, co nie? No a dla ciebie też coś mam, proszę. Niezły brand. Oho, a co to takiego, jakiś szampu? Nie, to jest żel nawilżający. No, wiem, ja też używam na spękane usta i nie tylko. A my też coś dla ciebie mamy. Serio? No nie trzeba było. Trzeba, no, są święta, są prezenta. Są święta, są prezenta. Są święta, są prezenta. Są święta, są prezenta. Proszę, to dla ciebie. A cóż to takiego? Jakie piękne małe pudełeczko! Czyżby to biżu? Nie, to coś cenniejszego niż złoto. Otwórz. No, co to może być? O, toż to różaniec! Piękny, no taki czerwony. No wiecie, przyda, bo ten zeszłoroczny gdzieś zgubiłem. No pewnie na planie filmowym. No ale wiecie jak to jest, no jak się dużo pracuje, to się też dużo rzeczy gubi. No, leży jak ulał. No, cieszymy się, że ci się podoba. No, więc co tam u ciebie nowego? No, u mnie no co na przykład, tatuaż sobie zrobiłem. Tatuaż? Pismo mówi, nie będziecie się nacinać na znak żałoby. To mówi Pan. No to znaczy, że to grzech jest? No na to by wyglądało. Nie, no ale przecież to jest przecież patriotyczny tatuaż, toż to dumny polski biały orzeł. No to ja myślę, że to nie jest grzech. To grzech być nie może za żadne skarby. No to może to nie jest grzech. Odpuszczamy, tak na wszelki wypadek. No to gdzie cię można zobaczyć? Bo wiesz, ostatnio próbowaliśmy cię wygooglować, a tam normalnie nic. Bo ja działam pod pseudonimem White Eagle. White Eagle? Wspaniale! To taki patriotyczny pseudonim. No, dla takiego superbohatera to jak znalazł. No dobra, no ale wiesz, no i jak my mamy wiedzieć, co ty tam robisz w tych Stanach? No wiecie, no na różnych stronkach można mnie zobaczyć, na DVD też, no w kinach to rzadziej, takich specjalnych kinach to tak. O wiecie, ja jestem takim niszowym aktorem, no nie gram w żadnych tam takich jakichś tam bzdetach, wiecie, nieżyciowych. No ja wiem, ty to tylko w takich komediach romantycznych. No właśnie. No to w czym ostatnio zagrałeś? No w takim hicie The Beautiful Behind. A, no to na pewno jest komedia romantyczna. No powiedz coś o tym, o czym to jest, no o czym to jest? No to jest taka historia o chłopaku z przedmieścia, co zawsze jest z tyłu, a potem jest z przodu, no i mu nie wychodzi, a jak mu już wyjdzie, to jest wtedy happy end. A, happy end? Aha, no dobra, no w sumie to fajnie, że ktoś z nas robi karierę. No, wiecie, ale to tak tylko o mnie. A co u was? No co u nas może być? No stara bida, normalnie stara. No, klepieta. No klepiem. Dobrze, że przynajmniej nie piszczy, no ja o Porsche Macan za 400 000 mogę sobie tylko pomarzyć. Nie jak mój kolega, nie ksiądz Tadeusz Rydzyk z Torunia. Mój kolega Wiesław Maciaszek z kurii krakowskiej. Moi drodzy, proszę, abyście się określili, komu służycie. Bogu, czy mamonie, Polakom, czy szatanowi. Pochodzimy od Gryfitów, od cesarzy rzymskich, od Merowingów. To przesłanie, ta iskra, która miała wyjść z Polski. Ja jestem tą osobą. Księża potwierdzili. Jestem Matką Boską.
No moją wiarę świętą katolicką przekazała mi moja babcia, która wiecie mnie wychowała. No we współczesnym świecie, w tempie w jakim żyjemy, bardzo łatwo się zagubić, dlatego warto pamiętać o Panu Jezusie. No ja codziennie staram się przystępować do Komunii Świętej, ale wiecie jak to jest, no nie zawsze się chce, nie zawsze jest czas, ale codziennie czytanie Pisma Świętego i modlitwa dają mi siłę. No staram się też zawsze w sierpniu przyjeżdżać do Polski, żeby wziąć udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Wiecie, te pieśni, te dni wypełnione radością, no przynoszą mi ulgę. Postanowiłem też zrobić coś dobrego, bo wiecie, no trochę kaski się zarabia. No i powołałem fundację z Jezusem dla Afryki. No zbudowałem ten pomost religijno-kulturalny i dzięki czemu nasi czarni bracia w wierze nie wracają na łono islamu. No ale często za moją wiarę spotyka mnie fala hejtu, no. Nie wiem, może to moi koledzy piszą tak z zazdrości, no bo to ja kręcę i mieszkam w Los Angeles, a nie oni i to bez dyplomu. No ale wiecie, no, kręcę swoje i Pan Jezus jest ze mną. Dla nas, po Bogu, najważniejszą wartością jest Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Musicie być jak orły. Musicie ducha hartować i wznosić, aby przelatywać bez trudu nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Musicie ducha hartować i wznosić. Orły to dumne ptaki, bo szybują wysoko i nie lękają się wichrów, przepaści i burz. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Nie lękajcie się. Wylęgajcie się! Nie macie wrażenia, że coś się zmieniło? Że zmienił się język, jakiego używamy, definicje. Weźmy na przykład taki patriotyzm. Chyba każdy wie, co znaczy to słowo, jak ten przykładny patriota, który regularnie włamuje się do samochodów w Legionowie. I tu wieszamy brudne pranko na sznurku. Proszę, patriotyczne brudki. No albo inny rozbójnik, dresiarz i chuligan. Te koszulki, Wołyń pomścimy, czy inna garderoba z żołnierzami wyklętymi stały się w środowisku przestępczym tak popularne, że część oficerów prasowych policji zaczęła oprócz twarzy bandytów ukrywać także wizerunki na ich ubraniu. Wieszamy. Pan z Lublina pochodzi. Także Legionowo, Lublin. A tutaj sympatyczna Natalia z Bydgoszczy, pani, której raczej nie przedstawilibyście przy wigilijnym stole. Pani Natalia pisze: zapraszam panów na spotkania sponsorowane do mojego przytulnego mieszkania, na namiętny seks klasyczny w różnych pozycjach, miłość francuską, 6-9, pocałunki, pieszczoty oraz lekki masażyk całego ciałka i fiutka. Ogólnie lubię kizianie. Nie przyjmuję cudzoziemców. Teraz Polska. No ale co w sytuacji, kiedy pani prostytutka jest patriotką i nacjonalistką? No to wtedy wszystko okej. Natalko, zjedz troszeczkę barszczyku, no poznaj moją mamę. Jebać Tuska! Śmierć wrogom ojczyzny, Natalko, brawo! No, idealny materiał na synową. A co na przykład z tym panem, który szuka miłości w serwisie randkowym? No miły pan, Sex Machine 24H przystrojony jest oczywiście symbolem kotwicy i nadrukiem 1944. No fajny materiał na przykład na zięcia. Sąsiedzi od razu poznają, że to patriota, no oko im zbieleje. Ale zobaczmy, co pan Sex Machine ma na swoim profilu. Mężczyzna, 32 lata i z jakiego miasta pochodzi? Podpowiem, z wylęgarni polskich patriotów, czyli
No i co tu pan ma? Oczywiście można napisać wiadomość, zaprosić do znajomych, zdjęcia 36, filmy 3, znajomi 9, grupy 11. Ciekawe, co to za grupy. Może na przykład grupa różańcowa z Jezusem do granic. No i na koniec ostatni Janusz patriotyzmu, który nawet na emigracji, za oceanem w Stanach Zjednoczonych, nawet tam nie zapomina o orle białym, nawet na planie taniego pornosa. Ciągle grzmi mu w głowie Mazurek Dąbrowskiego. Oburza was to? Czujecie jakiś niesmak? Tak? Oni nie czują. Oni potrafią całkiem na serio głosić hasło: cały nasz chuligański trud Tobie, ukochana ojczyzno. To oni nazywają siebie patriotami i patriotami są nazywani. Często nie potrafią pisać po polsku. Nie umieją czytać po polsku, bo są po prostu analfabetami, ale to oni są prawdziwymi patriotami, a ty, człowieku, możesz albo być z nimi, albo wypierdalać stąd, bo albo jesteś z partią, tak na 100%, jak oni na 100% jebią policję, albo jesteś komuchem, jesteś obcym, wrogiem, ubekiem jesteś. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czcili Polskę, ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przełamując uczucia w tym chlebie. Ten biały, kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. Na ziemię w noc wtuloną Bóg schodzi jak przed wiekami. Braćmi, poczyńmy się znowu, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. Podzielmy się pierniczkiem, chlebem pokoju i nieba. I Witek, musisz zjeść wszystko. No i czego wam życzyć, moi kochani? Moi kochani, czego wam życzyć? No wiadomo, łaski Bożej oczywiście i dużo, dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. No i dużo, dużo pieniędzy, no na Makana oczywiście. No i czego sobie tylko życzycie? No spełnienia marzeń oczywiście i dużo, dużo dzieci. Dlaczego dzieci? Bo wszystkie dzieci nasze są. Wszystkie dzieci nasze są. Wszystkie dzieci nasze są? No dobra, już wiecie, włączcie tego artysty z Podlasia, bo on dzisiaj ma benefisa, czy jakoś tam.
Zenek, Zenek, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Archanioł Boży, Archanioł Gabriel z nieba wysokiego posłany był do Panny zrządzenia boskiego. Ta w mieście żydowskim w Nazaret mieszkała. A Józefa męża poślubionego miała, imię jej Maria. Od wieków przejrzana, iż porodzić miała niebieskiego Pana, który by mocą swoją moc szatańską zgładził, a wybrane swoje do nieba doprowadził. Bądź pozdrowiona, Maryjo, niepokalana Lilia, u domku twego pozwoli. Dziewa swem, zajdź. A któż to? Cóż to za weselne wołanie mąci psałterza czytanie? Idźcie inędy, oswaty, odejdźcie od mojej chaty. Zdrowa bądź, Panno Maryjo! Cnót pełna, wdzięczna Lilio! Nie lękaj się pozdrowienia! Jako, że wszedł tu Panie, zamknioneć było mieszkanie. Nie bój się, o Maria, łaskiś dostąpiła, Bogu Wszechmogącemu jesteś bardzo miła. Słysz, nie była takowa od wieków, nowina oto poczniesz w żywocie swoim i porodzisz syna, a dasz mu imię Jezus. Pan to będzie wielki, którego Synem Bożym naród nazwie wszelki. Tak ci w niebiesiech Trójca Święta urodziła, bądź pozdrowiona, o Mario, Panno Bogu miła. A jakoż się to stanie, gdy ja męża nie znam? Duch Święty z wielkiej miłości sprawi to w tobie w czystości. Ową z łóżka Pana mego, stoń się według słowa Twego. I stało się, że w owe dni wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. Kliotek, włodarz czy pan możny? Żołdak, mieszczan, klecha zbożny i tem wszyscy rzemieślnicy, płatnerze, pasamonnicy, krawczykowie, szewczykowie, cieśle i koleśnikowie, miodowary, piwowary, młodzian czerstwy i grzyb stary. Nie będzie mówić jak Terlecki, boć opadną wam powiedzki. Panneczki w rąbeczku
niewiasty i we wianeczku ktokolwiek w tej ziemi żywie, służąc królowi uczciwie, niechaj do Betlejem przybywa. Herod go mym dzwonkiem wzywa. Ach, pomaluśku Józefie, pomaluśku proszę, czy nie widzisz, że ja nie mogę bieżeć w tak daleką drogę? A dzisiaj w miasteczku i w lada domeczku trudno o pokoik będzie, bowiem ciżba ludu wszędzie. Ach, Józefie stary, opiekunie drogi, wystarczyłby mi dzisiaj pokoik ubogi, gdziebym, skoro wybije ta godzina miła, skarb mój najkosztowniejszy w kolibkę włożyła. A wypierdalać z tym ścierwem! Chuja nagarbisz, nie dość, że ci pościel obstra, to jeszcze domu jebie! Oberżny mu łeb, jak stanie pod drzwiami. Wszystkie łodzie bym zadawiał, bez wyjątku. I nikt nie tłumaczy mi, że to też ludzie. Od urodzenia jestem rasistką. Chce to wydłużyć, to niech siedzi w swoim kraju. Skoro uciekają tylko prześladowani chrześcijanie, to dlaczego nie widać ich w kościołach? Najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni, nie chcą przestrzegać, deklarują, że nie będą przestrzegać naszego prawa, naszych obyczajów, a później albo i równolegle narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia i to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. Jebać tych muzułmanów! Niech giną wszyscy! Ładunek prosto do Auschwitz, i niech ustawiają się gęsiego w kolejce do pieta. Moja koleżanka miała kebaba z muzułmaninem swoim mężem, a ten mąż ją bił i pluł jej w twarz. Jebać kebaby! Spierdalać do siebie! Mało jest w Polsce biednych rodzin, dla Polaków mieszkankach, ale dla Ukraińców są, gratis! I takie kurwy będą mieszkać! Śmierdzące brudasy! Polska chce ufundować za pieniądze podatnika 1500 zł koszt jednego uchodźcy, kilkadziesiąt tysięcy, bo ci ludzie, trzeba pamiętać, mają prawo tutaj zgodnie z europejskimi regulacjami sprowadzić swoje liczne rodziny. Jest kilkadziesiąt tysięcy. 1200 zł na jednego, a wie pan ile od Unii Europejskiej dostaniemy za jednego emigranta? Czy Dostaniemy uchodźcę? jednorazowo, są przewidziane jakieś środki, Ale jakie, czyli jakie? czy Unia Europejska się z tego wywiąże, to jest drugie No, pytanie, bo teraz są deklaracje. 6000 euro za każdego Teraz są przyjętego deklaracje, uchodźcę. a koszty życia na lata takich ludzi, za znalezienie mieszkania, a skąd mieszkanie? No to dla 11 tysięcy ludzi praca, potem ochrona zdrowia. Wszystkie muzułmańskie kraje powinny się wyjebać w kosmos. Wszystkie małpy do wora i rybak do Afryki. O wielki Neptunie, panie mórz i oceanów, ześlij stado rekinów lodojadów. No chociaż jednego, ale wygłodniałego i wypierdziel im tę łódkę do góry dnem. Proszę. Z Europy leci samolot pełen rektorów, no i niestety nastąpiła awaria i samolot gdzieś w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. No na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, no ale miejscowe plemię ogarnęło wszystkich rektorów i niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni, poza jednym, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódz plemienia był jego kolegą ze studiów na elektrycznym na AGH. Polki dają dupy muzułmanom i nie tylko, a później ryczą lub giną. Czarne asfalty jebane wypierdalać, opierdalać pałę Allahowi stary kurwie, jebać islam i jechać z nimi. I tu nie chodzi tylko o terroryzm, proszę Państwa. Tu chodzi o takie zwykłe, codzienne bezpieczeństwo. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy radykalnie obniżyli standard jakości naszego życia. Życia Polaków. Nie eksploatowaliśmy tych państw, z których ci uchodźcy dziś do Europy przyjeżdżają. Nie korzystaliśmy z ich siły roboczej. I wreszcie nie wzywaliśmy ich do Europy. Tu jest pierdolnięcie, to Polak wjeżdża w twój ryj, ciapata kurwa się kryj.
Linkę od hamulca rowerowego i na drzewo z ciapaty, oblać kozojebce świńską krwią, spalić najlepiej, w trasie modów, tu jest Polska i tu piszemy po polsku, a jak się nie podoba, to my do siebie. Wszystkie zamachy w przeciągu ostatnich kilku lat w Europie były przeprowadzane przez wyznawców islamu, a znaczna część z tych zamachów była przeprowadzana przez ludzi, którzy podawali się za uchodźców. Po prostu trzeba rozumieć, że otwarcie na uchodźców to jest całkowicie co innego niż taka zdroworozsądkowa polityka, ponieważ Polska jest na przykład otwarta na uchodźców z Ukrainy. Ukry to pijaki, bandyci i złodzieje. Łby poobcinać, jeszcze za Wołyń nie zapłacili. Śmierć sodomitom cwele, pedalstwo powiesić do piachu pedały. Świat potrzebuje Hitlera, nienawidzę islamu, pedalstwa, a także pedofilii. Jestem rasistą, a przede wszystkim patriotą. Mężczyzna powinien mieć swoją dumę. Nowoczesne państwo to nie jest państwo, w którym nasze społeczeństwo ma się wyrzec swojej tradycji, w którym nasze społeczeństwo ma się wyrzec swojej kultury, w którym nasze społeczeństwo ma się wyrzec wszystkiego tego, co budowało nas jako społeczeństwo, jako naród przez stulecia, co wreszcie pozwoliło nam także jako narodowi przeżyć najtrudniejsze momenty w naszej historii. Dbamy o bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj w Brukseli nie klękamy na kolanach i przyjmujemy z pokorą tego, czego chcą inni. Z okazji zbliżających się świąt życzę po katolicku wszystkim Polakom, zwolennikom prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego i całego rządu oraz najważniejsze naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu wszystkiego najlepszego, spokojnych, rodzinnych, cudownych świąt, świąt Bożego Narodzenia. A wszystkim zwolennikom KOD-u, PO, Nowoczesnej i całej opozycji, żeby was poskręcało, żeby wam się dzieci chore rodziły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Niech Emanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Niech skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serca i uczyni nas narzędziami swej miłości. Niech przez nasze ubogie twarze da swój uśmiech dzieciom na całym świecie, tym porzuconym i tym, które doznały przemocy. Niech przez nasze słabe ramiona przyodzieje ubogich, którzy nie mają czym się okryć. Niech da chleb głodnym i otoczy opieką chorych. Niech przez nasze kruche towarzyszenie będzie blisko osób starszych i samotnych, migrantów i zepchniętych na margines. W ten dzień świąteczny niech da wszystkim swoją czułość i rozjaśni ciemności tego świata. Nóżmy teraz, aniołkowie, nóż ptaszkowie z nieba. Kolędujmy, dzieciąteczku, wesoło jak trzeba. Hojże, hojże, Panie Jezu, hojże, hojże, hoc, hoc. Będziem śpiewać, salta czynić, przy jaskach całą. Panie Boże mój, jam jest Arab twój, imię moje Al-Hadije, ale już nie żyje.
dawali za mnie 1,012 000, lecz zakochałem się w pederaście, by chronić czystość ziemi swej. Do eutanazji przeznaczyli mnie. Rok w rok w Arabii Saudyjskiej nawet w 35 000 liczbie ginie homoseksualnej zwierzyny. W żadnego Boga już nie wierzymy. Zabija kolumny, wielbłądów, koni i psów Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu. Panie Boże mój, jam jest lajon twój z Masai Mara rezerwatu, który znany jest światu z opętań zwierząt przez demony. Było to w dzień upalny, mój lwi kolega był fajny od słowa do słowa, rozryczała się rozmowa, aż tu nagle zakleszczyliśmy się. No, zaczęło się nas rozdzielanie, bo to dziwaczne zachowanie. Orzekł dyrektor Ezekiel Mutuła, na pewno ich tego nauczyli homoseksualiści, co w naszym parku byli. Niech sobie robią, siedzą i robią co chcą, ale nie mogą wyjść na ulicę, bo to obraża poczucie moralności innych. Nie chciałabym widzieć na ulicy dwóch śliniących się wzajemnie facetów. Społeczeństwo nie może fundować słodkiego życia nietrwałym jałowym związkom osób, z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. Nie chciałabym, aby ludzie, którzy są w mniejszości, narzucali coś większości, żeby realizować swoje chore chucie i adoptować dzieci. Były badania i ksiądz Oko o tym pisze, że połowa, a nawet większość homoseksualistów to są pedofile! Ja wiem, że jestem starą panną, że nie mam dzieci, a właśnie będę się wypowiadać w taki sam sposób jak Ojciec Święty, który też nie ma dzieci i co? On ma prawo wypowiadać się o małżeństwie? Proszę też zapytać tych wszystkich komuchów, na jakiej podstawie oni wypowiadają się o kościele, pedofilii, skoro w życiu nie byli w kościele, bo woda święcona ich odrzuca. No tak, geje to najbardziej rozpustna grupa ludzi. Nie jest znana inna grupa, która byłaby tak rozpustna, no może poza prostytutkami, które często z przymusu posiadają wielu partnerów. No geje mają obsesję na punkcie seksu, są maniakami seksualnymi. No sami stwierdzają, że dla nich nawet kilku partnerów dziennie to jest coś normalnego, to jest po prostu coś super. No mężczyźni w niższych kulturach mają tendencję do posiadania wielu partnerek i to widać w dziejach ludzkości w różnych kulturach. Na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie istniało wielobóstwo, istniało też wiele form życia seksualnego i jednocześnie życia bardzo rozpustnego. No w naszej kulturze małżeństwo monogamiczne jest jednym z zasadniczych sukcesów naszej kultury. No jest jeden Bóg i powinno też być jedno małżeństwo. La 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 la.
Zaśpiewajmy jej wesoło i obróćmy się z nią w koło. Chodź, 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 chodź. Albo pacholęciu w dudki zagrajmy i na piszczałeczkach rozweselajmy. Li, 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 moje dudki, skacz robaczku, mój malutki. Li, 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 moje dudki, skacz robaczku, mój malutki. Li, 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 li. W tym rajskim sadeczku lipka zielona, a pod tą lipką zieloną studzienka cembrowa. Maryja się umyła, syna porodziła. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Porodziła, powiła, w kolibkę włożyła i zakołysała. A lulu, lulu, synku, już by ja śniadała. A cóż byś, batuchno, śniadało? A rybki, rybki, żebym miała, aj, aj, rybki, rybeczki, drobne szczupiałeczki. Poczekaj, Matusiu, za chwilę, za 1 godzinę jeno się spuszczę do rzeczek, nałowię ci rybeczek. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Anieli ogień składali, rybki gotowali i stał się płomień wiatrowy, a ogień lodowy. Stolec marmurowy, talerz miesiącowy, łyżeczki cynowe, a noże gwiazdowe. A już, matuchno, śniadanie na twoje zawołanie. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. A jakby to, synku, miało być, żebyś ty miał rybki łowić? No jeszcze nie przeszło 2 godzin, jakieś się, synku, narodził. Jak jeszcze nie wyszła godzina, jakem cię, synku, powiła. A ty, matuchno, nie wierzysz, że ja miałbym być Syn Boży. Syn Boży! Syn Boży, Matuś, ten sam, co wszystek świat stworzył. Urodziłem się z Maryję, tej czystej lilię. Urodziłem się, kiedy kwiat, stworzyłem cały świat. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się nam wesele, Boże Narodzenie. Stworzyłem ptactwo, robactwo, ludziom na bogactwo. Stworzyłem piaski, kamienie, ludziom zbawienie. Stworzyłem żarna, stępę, ludziom na pociechę. Stworzyłem wszystek dobytek, ludziom wszystkim na pożytek. Oj, stało się wam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się wam wesele, Boże Narodzenie. Oj, stało się wam wesele, Boże Narodzenie. Będzie już rok bez mała.
na szczycie wieży, śledząc komet obiegi po wysokiej ścieży. Wpatrzony w ów świetlisty cherubinów tronus ujrzał jako ku niemu Angelus Polonus. Spuszczał się uroczyście z wyżyny nadchmurnej i w te słowa rzekł do niego poseł złotopiórny. Jest w cichej Sarmacyi, w Betlejem Efrata, miasteczko bardzo podłe, tam Salwator świata. Emanuel, przez pismo od wieków głoszony, w lichej szopie, w jasłeczkach będzie narodzony. Jest to ci król nad króle, jest to pan nad pany. On z więztwa wyswobodzi nieszczęsne ziemiany. On z grzechu pierworodnego wszystek świat wybawi. On rajski upot żywotem męczeńskim naprawi. Co rzekłszy, anioł polski znikł na firmamencie. On zaś peregrinacją odbyć przyrzekł święcie do onego miasteczka, do onej biedoty, kiedy ma się pojawić duch wolności nowej. Wędrowali trzej królowie za dalekich mórz. Nie wiedzieli, że za nimi idą łany zbóż. Nie wiedzieli, że do szopy wszystkie nasze walą chłopy. Na tę jasność cóż? Słucha jeden, słucha drugi, skąd tak cudny głos? A to śpiewa nasz storonek za poprzęgiem kos. A to nasze łamy grzędy przyśpiewują im kolędy wskroś porannych roz. Nie zawstydzi się przed królmi za swe dary chłop. Nad kadzidło i nad rurę pachnie żytni snop. A pszenica się migota od szczerego cudni złota pod niebieski strop. Siemko, 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 siemko. Przyszli króle do Betlejem, aż tu nowy cud. Pyta Jezus, a gdzież chłopy, co tu przyszły z brud? Gdzie Mazury, krakowiaki, kulawiaki, łęczycaki, gdzie mój cały lud? Nie zawstydzi się przed królmi za swe dary chłop. Nad kadzidło i nad myrę pachnie żytni snop, a pszenica się migota cudniej od szczerego złota pod niebieski strop. Stanęli wszyscy kołem, tak jak przyszli z chat, i huknęli pochwalony na caluśki świat. Odhuknęły góry lasy, pochwalony poprze czasy, Bóg nas i nasz brat. I teraz prezenta. Pierwszy ofiarowuje Andrzej, konstytucja. W pierwszym rzędzie, a jako drugi z tylnego fotela Jarosław ofiarowuje dzieciątku atlas o pociątku. Prezydentowa siemkę Jezusowi poda Dydycz kardynał może i nie, spasiony biskup. Miłośnik łowiectwa ofiaruje wypchane martwe zwierzątko. Nasi celebryci, gdzież stoją celebryci? Ach, tutaj, paski TVP! Antoni chyba pił dziś
Stój, Antoni! Prokurator Piotrowicz, a tu zamaskowani krakowiacy, Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska. Tu oczywiście flaszkę ofiarowuje, aż gdzież tu koło mnie stoi Kaja Godek, ofiarowuje pudełko łodów. Beata Kępa, plecaczki! Plecaczki się znalazły, proszę. Dziewczęta źle stanęły, bo tutaj powinny stanąć koło papy, ale taki ścisk. Dobra, Koniu, chodź tutaj. Ach, niech będzie pochwalony Ojciec Święty. No nie wiem, czy Franciszek coś powinien powiedzieć na to. Jeszcze mamy tu prezent od Mateusza. Miska ryżu. Biskup Jędraszewski dla niepoznaki ofiarowuje dziś flagę tęczową. Płaszczak nie przyszedł, ale przesłał flagę pseudo-narodową. No bo to nie wiadomo co to jest. Nie wiadomo co to jest z tym symbolem Polski walczącej, gdyż flaga Polski może być tylko biało-czerwona. Gdy oni poszli, anioł przyszedł do Józefa i rzekł: zabierz dziecię i matkę jego i uchodź jak najdalej, bo Herod chce zgładzić dziecię. Uchodź jak najdalej, gdzie nikt was nie znajdzie, bo Herod chce zgładzić dziecię. Dotarli wreszcie na wybrzeże. Próbują ochronić się przed wiatrem i deszczem. Jest tylko goły brzeg. Przemytnicy nie liczą się z pogodą. Co najwyżej sprzedają taniej podróż. Dają szansę tym, których w przeciwnym razie nie byłoby na nią stać. Słychać dudnienie morza. Potężne fale rozbijają się o piach. Słychać syczącą pianę. Brzeg, z którego odpływa łódź, jest ich ostatnim przystankiem w długiej drodze. Niektórzy wędrowali tygodniami, inni spędzili miesiące, a nawet lata, żeby zarobić na podróż. Brzeg, z którego odpływają, jest ich ostatnim przystankiem. Został tylko krótki odcinek przez morze. Szczęśliwej podróży! Niech Bóg was strzeże. Inshallah. Na gumowe pontony przeznaczone dla 10-15 osób ładuje się średnio 50 migrantów. 50 osób, z których każda daje do ręki około 4000 złotych. Taka gumowa łódź jest zatem warta około 200 000 złotych. Przez jedną noc bez trudu przemytnik wraz z pomocnikami może wysłać 10 takich łodzi, co daje dochód około 2 milionów złotych. I to z gwarancją zwolnienia od podatku. Daleko nie odpłynęli.
Wiatr pcha potężne fale prosto na nich. Łódź jest nadmiernie obciążona i nie sunie po grzbietach fal, tylko z trudem przedziera się przez wodę. Silnik przestaje działać. Co robić? Ściągają buty i nimi wylewają wodę. Próbują restartować silnik. Modlą się. Próbują nawiązać pomoc. Dzwonią do straży przybrzeżnej. No. Help, help! No. I said no. Wszyscy, którzy znali Aymana, wiedzą, że był spokojnym i małomównym człowiekiem. Nie szukał konfliktów i bardzo kochał swoją rodzinę. Prosiłem go, żeby poczekał do lata, żeby nie płynął, ale miały się zmienić zasady przyznawania wiz. W dniu, kiedy miał wypłynąć, sprawdziłem prognozę. Była zła. Zapowiadano wysokie fale. Tłumaczyłem mu, że może jest niebezpieczne, żeby poczekał, żeby został. On jednak postanowił, że popłynie. Około północy wysłał mi wiadomość. Pisał, że są na środku morza, że bez przerwy dzwoni do straży przybrzeżnej. Godzinę później wysłał wiadomość głosową. Łódź tonie. Jesteśmy zgubieni na środku morza. Proszę, zaopiekuj się moimi dziećmi. To były jego ostatnie słowa. Łódź płynie w ich kierunku. Wysokie fale. Łódź, duży statek handlowy. Na pokładzie mężczyzna. Mężczyzna widzi, jak 50 osób tonie, a mimo to nie reaguje. Zaciąga się głęboko papierosem i potem rzuca w ich kierunku niedopałek. Resztki palącego się papierosa opadają w kierunku ciemnej otchłani i miotającej się w niej gumowej łodzi. Zamyka za sobą drzwi. Więcej go już nie zobaczył. Łódź rozpada się na kawałki. Ludzie wpadają do wody, krzyczą, duszą się, wołają kogoś, nawołują dzieci, znajomych, krewnych. Ich serce zamarza w kawał lodu. Łódź, która miała zawieźć ich do krainy wolności, okazała się śmiercionośną pułapką. To już koniec. Skarb przepadł. Wszyscy martwi mają niebieskie
oczy. Wszyscy ludzie, którzy toną, mają niebieskie oczy. Wzrok